jeżeli mieliście problem z zębami, they'd plug it up with gold. oni po prostu wkładali tam plombę ze złota. They had engineers who harnessed the Nile for agriculture. A inżynierowie okiełzali Nil, prawda? Egypt was known as the granary of the world. Egipt był znany jako spichlerz świata. They made multi-grain bread. Oni mieli chleb, który, prawda, był ten grubosianisty chleb. They kept beehives. Oni mieli też, prawda, ule. And I'm sure they sat down and had toast and honey for breakfast. Ja wierzę, że oni też mieli, prawda, robili sobie tosty z miodem. And you know, in ancient Egypt, they even had folding umbrellas, just like we have Wiecie, today. oni nawet mieli parasolki, które się składały, tak jak teraz. That was not to keep the rain off because it never rains. Wiecie, to nie chodziło o deszcz, bo tak nigdy nie pada. But they used these umbrellas for shade for the sun. Ale oni używali te parasolki, żeby się ochronić przed słońcem, żeby cień zrobić. And that's the reason why you could throw your boot into the sand of Egypt. Dlatego też to był powód, że mogliście rzucić buty, prawda, na ten piasek egipski. Come back in 200 or 300 years' time and put it back on. I przyjść 200 albo 300 lat i włożyć te buty i chodzić. Because whatever gets into the sand of Egypt is preserved for eternity. Dlatego, że cokolwiek spadło do piasku, było zabezpieczone na wieki. They invented a system of writing and numerics. Oni po prostu rozpoczęli alfabet, pisownię, a także numery. They had hieroglyphics and they wrote all over their tombs. I oni mieli takie pismo choreograficzne, które było wszędzie mieszczane na grobach. And that's another reason why we know so much about ancient Egypt. I to jest jeden też z powodów, dlaczego my dzisiaj tak dużo wiemy na temat Egiptu. Scholars today know more about what happened in ancient Egypt 3,000 or 4,000 years ago. Naukowcy dzisiaj o wiele więcej wiedzą na temat Egiptu, rzeczy, które się działy 4000 lat temu, Then historians know what happened in, say, Britain just 500 years ago. niż historycy o rzeczach, które się działy 500 lat temu w Anglii. Yet for centuries, travelers and treasure hunters and researchers who went into Egypt Przez wiele wieków, prawda, złodzieje i, prawda, ci, którzy szukali przygód, odwiedzali Egipt. none of them could read the mysterious writing on the walls. Nikt nie umiał odczytać te takie mistyczne, prawda, napisy na tych murach i drogowcach. That is until the discovery of the famous Rosetta Stone. I to trwało do momentu, kiedy znaleziono kamień z Rosety. In 1798, Napoleon Bonaparte invaded Egypt. W 1798 roku Napoleon Bonaparte najechał na Egipt. And from a military point of view, his invasion was an absolute disaster. Z punktu militarnego kompletna była klapa. But he took with him 120 scholars Ale on wziął ze sobą 120 naukowców, to record what they saw. żeby zapisywali to, co zobaczą. And at a small village called Rosetta, I w takiej małej wiosce, która nazywa się Rosetta, his soldiers came across a stone that was trilingual, 3 languages. jeden z żołnierzy po prostu znalazł kamień, który był napisany w 3 językach. It was made of black basalt, To był czarny bazalt, about 3 feet by 2 feet wide. około 1,20 m długi i 70 cm szeroki. And this is it as I first saw it in the British Museum. I to on tak wyglądał, kiedy ja pierwszy raz go zobaczyłem w brytyjskim muzeum. Today they put the Rosetta Stone in a glass case right in the center of the museum. Dzisiaj on jest takim, prawdziwie takim pudle szklanym na samym środku muzeum. It's one of their prized artifacts. Wiecie, to jest taka szczególna, najbardziej wartościowa rzecz w muzeum. Now the stone was had Greek text, Egyptian hieroglyphs, and another Egyptian text called Demotic. Ten kamień zawierał grecki tekst, prawda, egipskie hieroglify i jeszcze inny język, demotic. And it was very largely the French scholar Champollion. I najbardziej możemy zawdzięczać takiemu francuskiemu uczonemu Champollion, who studied this for over 20 years, który pracował nad tym 20 lat. and he was finally able to unlock the mystery of the hieroglyphic writing. I w końcu rozwiązał tą tajemnicę tych hieroglifów. And in 1822, he announced to an amazed world that he could read the Egyptian hieroglyphs. I w 1822 roku oświadczył światu, że może czytać hieroglify egipskie. So the discovery of the Rosetta Stone is really the beginning of modern Egyptology. Odkrycie tego kamienia z Rosety dało po prostu początek nowoczesnej archeologii. And today Egyptologists can read the hieroglyphs as clearly as you can read your morning newspaper. I dzisiaj egiptolodzy mogą czytać, prawda, te hieroglify jak poranną gazetę. Now while our group was in
Cairo, I asked my guide to show me where the ancient city of Memphis, or Nof, was. Kiedy ja byłem w Kairze, to poprosiłem mojego przewodnika, żeby pokazał mi, gdzie jest Memphis, albo Nof. And he showed me on the map. He said, "We'll go out and have a look at it today." On mi pokazał mapę i powiedział, słuchaj, pojedziemy tam właśnie. Now Memphis, it was once the proud capital of ancient Egypt. Memphis był to jeden z dumniejszych, potężniejszych miast Egiptu, starożytnego Egiptu. It's 20 kilometers south of Cairo on the River Nile. Jest to 20 km na południe od Kairu. It was the great capital of Egypt in the time of Abraham and Jacob and Joseph and Moses. Było to potężne miasto za czasów Abrahama, Mojżesza, Jakuba. And it's where Egyptian history begins. Tam się rozpoczęła historia Egiptu. It was founded by a man, Menes, who was the first king to unite Upper and Lower Egypt. To miasto rozpoczęło życie i zostało zbudowane przez Menes, który był pierwszym królem dolnego i górnego Egiptu. It was the greatest city in its time, and it continued to be the capital of Egypt for over 500 years. Było to wspaniałe, potężne miasto, które było stolicą przez 500 lat. It was known as the great temple city of Egypt. Znane było jako wielka świątynia Egiptu. And I was looking forward to seeing it. Ja poszedłem tam, aby to oglądać. Because down at Luxor, the capital of Egypt during the 18th dynasty, Dlatego, że w Luxorze, która była stolicą w 18 dynastii, you have some of the greatest temple ruins in the world. macie tam największe ruiny świata. And this is what you see on the screen. I to właśnie widzicie na ekranie. So I expected when I went to Memphis, the capital of Egypt in the early dynasties, Tak oczekiwałem, że kiedy udam się do Memphis, do tej pierwszej stolicy Egiptu, that I would see more of the same. zobaczę więcej tych prawda rzeczy. So my guide took me out into an open field and said, "This is Memphis." A więc mój przewodnik wyprowadził mnie na takie puste pole i powiedział, to jest Memphis. I said, "You're joking." Powiedziałem, ty chyba żartujesz. He wasn't smiling Ale on nie śmiał się wcale, because Memphis or Nof is gone. dlatego że Memphis, nawet Nof, po prostu jego nie ma. Hardly a trace of it anywhere. Po prostu naprawdę trudno go znaleźć. One needs to ask the obvious question, where have all the idols and the images and the remains gone? I teraz zadać takie proste pytanie, gdzie te wszystkie ruiny, gdzie one się podziały? Well, our guide took us into this small museum enclosure, I on mnie zabrał do takiego małego muzeum w tym miejscu. and he said, "This is all that remains of proud Memphis." I on powiedział, to pozostało z tego wielkiego, dumnego Memphis. Precious little to look at, just a few broken down old statues. Wiecie, to co zostało, to trochę połamanych różnych posągów. My friend sitting here is wondering just where in all the earth Memphis and its ruins have gone to. Mój przyjaciel siedział i myślał sobie, gdzie te potężne miasto i te ruiny tego miasta się podziały. To give tourists something to photograph in Memphis, Żeby dać turystom coś, żeby sfotografowali w tym Memphis, they dragged in this sphinx of Queen Hatshepsut. oni po prostu sprowadzili posąg królowej Hatshepsut, But it came from 120 kilometers away. ale to sprowadzili 120 km gdzieś spoza tego terenu. Because the stone statues of the gods and the god kings, they're gone. Dlatego, że te wszystkie posągi różnego rodzaju, które przedstawiały bogów tamtego czasu, wszystko znikło. Now, in a building nearby, you can see this colossal statue of Ramesses II of the 19th dynasty. A niedaleko tego miejsca możecie oglądać potężny posąg Ramzesa Wielkiego z XIX dynastii. And that's not surprising because Ramesses, he erected statues of himself all over the country. I to was w ogóle nas nie zdziwiło, dlatego że Ramzes umieszczał swoje posągi wszędzie praktycznie. In fact, he erected over 500 statues of himself all over Egypt. Praktycznie on umieścił 500 pomników wszędzie w Egipcie. And he's known today as history's most egotistical ruler. I on jest znany w historii Egipcie, że był najbardziej egoistycznym takim władcą. Do you know that Ramesses the Great, Czy wiecie, że Ramzes Wielki he had 92 sons and 106 daughters? miał 92 synów i 106 córek. And if that doesn't make a man great, I don't know what does. Jeżeli to nie czyni mężczyzny wielkim, to co może uczynić go? Not all with the same wife, of course. Oczywiście to nie jest jedno z samą żoną. Now this is his lovely wife Nefertari, To jest jego piękna żona Nefertari. but notice her size
compared to the feet of Ramesses. A zobaczcie jej wielkość w porównaniu z nogą Ramzesa. That's probably how important he thought she was. Prawdopodobnie on tak rozumiał, jak ona jest bardzo ważna. But Ramesses wouldn't have felt so great if he knew what happened to his mummified remains in recent history. Ale wiecie, on nie czułby się tak dobrze, gdyby wiedział, co się stanie w współczesnej historii z nim. They wanted to ship the mummy of Ramesses off to London for some examinations. Wiecie, próbowano przetransportować go z Egiptu do Londynu, jego mumię. They wanted to do some scans and so on to find out how to better preserve his body. Oni próbowali zrobić jakieś pewne skeny, prawda, zdjęcia, żeby lepiej zabezpieczyć tą mumię. So they took his mummy down to the docks in Cairo. I więc oni go zabrali do tego doku, prawda, gdzie mieli go przewieźć tą łodzią czy statkiem, So they could ship him off to London. żeby go zawieźć do Londynu. Well, the clerk down at the docks in Cairo had never shipped a mummy before. Wiecie, ten który, prawda, zapisywał, prawda, towary, nigdy nie transportował mumii. And there was no category in which to list the shipment of a mummy. I on nie wiedział, w jakiej kategorii umieścić tą mumię. So the closest category he could find was dried fish. Najbliższe określenie tego, w której kategorii go mógł umieścić, to sucha ryba. So the greatest pharaoh that ever lived was packed off to London as dried fish. A więc ten największy faraon, który żył kiedykolwiek na ziemi, był wysłany do Londynu jako sucha ryba. But friends, the great Egyptian capital today of Memphis or Nof, it's gone. Wielkie, potężne stolice jak Memphis, prawda, po prostu ci nie istnieją. Its images of stone are gone. Te wszystkie kamienne posągi znikły. The place is even hardly worth a visit. Te miejsce naprawdę jest trudno nawet dostrzec. In the 7th century after Christ, A w VII wieku po Chrystusie the Arabs conquered Egypt, Araby opanowali, prawda, Egipt and they took all the remains of old Memphis to build Cairo. i wszystkie ruiny, wszystkie szczątki, czegokolwiek zabrali i budowali z tego Kaję. Whatever else is left of old Memphis, it's buried under tons of Nile silt. Cokolwiek zostało z Memphis, zostało pogrzebane z mułem, które pochodzi z Nilu. Nothing much has been excavated, no traces of its palaces or temples have ever been found. Nikt tam nie kopał, nie odkrywał. Bardzo nic praktycznie nie widać na powierzchni z Memphis. I couldn't help but marvel at what I was seeing. Wiecie, nie czułem się nie mniej, tylko zadziwiony to, co zobaczyłem. Because it reminded me of what one of the old Hebrew prophets had said about this city in the height of its power. Dlatego, że to przypomniało mi, co jeden żydowski prorok powiedział wiele wieków wcześniej na temat właśnie Memphis, co się stanie z nim. I czytamy: zniszczę bałwany i położę kres bożkom Now, to jest Memphis. Now, when that prediction was written, Memphis was still the capital of Lower Egypt. Kiedy to było pisane, Memphis było stolicą, prawda, Egiptu. However, the prediction was literally fulfilled to the very letter. Tak naprawdę te proroctwo wypełniło się dokładnie co do litery. And amazing discoveries today I niesamowite odkrycie dzisiaj are helping to confirm the writings of the Hebrew prophets. po prostu weryfikuje proroctwo, które zostało zapisane przez proroków. As Amelia Edwards, an Egyptologist, wrote in her book A Thousand Miles Up the Nile, Jeden egiptolog napisał książkę i czytamy tam tak. I to jest wszystko, co zostało z Memphis. Najstarszy z miast, kilka sterc śmieci, kilkanaście rozbitych posągów i nazwa. Gdzie są te okazały ruiny, które nawet w średniowieczu rozrzucone po okolicy szacuje się na pół dnia drogi w każdym kierunku. Trudno uwierzyć, że kiedyś w tym miejscu kwitło wielkie miasto i trudno zrozumieć, jak to mogło się stać, aby zostało tak całkowicie wymazane. now the story of the pyramids, it really begins here at Memphis. A tak naprawdę historia piramid tu zaczęła się w tym miejscu. And it's not hard to find the burial complex of the city, Nie jest trudno znaleźć właśnie takiego kompleksu budowlanego w tym mieście, because all you do is find
the ruins of the city and then head west. I możecie tylko po prostu wejść do miasta i udać się na zachód. Egyptians always buried their dead toward the west. Egipcjanie zawsze chowali swoich zmarłych na zachodzie. And west of Memphis is Saqqara and the first pyramid structure ever built. I na zachodzie Memphis jest Saqqara, tam została wybudowana pierwsza piramida. It's the step pyramid of King Zoser, the first king of the third dynasty. To jest piramida stopniowa, którą zbudował król Zoser w trzeciej dynastii. Now Zoser, he had a genius for a vizier. Wiecie, prawda, Zoser miał taką wizję, A man by the name of Imhotep, który nazywał się Inhobet, a remarkable architect and engineer. który był niesamowitym architektem i inżynierem. And he built this step pyramid that rises up in 6 stages. I on zbudował tą piramidę, która składała się z 3 stopni. Now, prior to Zoser, pharaohs were buried under mud brick dwellings like this. Wcześniej groby wyglądały właśnie w ten sposób. To były groby, które były zrobione z gliny. So what Imhotep did was build a great big stone mastaba, as they call it. To, co zrobił ten, prawda, Inhotep, to taką podstawę wielką. And then he erected another 5 tiers on top. I później wybudował kolejny poziom na tej podstawie. Covered it all with beautiful white Tura limestone. I to wszystko pokrył piękną pokrywą, prawda, z wapna. Now, it wasn't until the beginning of the 4th dynasty that the first true pyramid was built. I to się działo do 4. dynastii, gdzie naprawdę pierwsza taka prawdziwa piramida powstała. First king was King Snefru. Pierwszym, kto zrobił to król Snefru. He didn't build 1 pyramid, but 3. On nie zbudował jednej piramidy, ale 3. So why on all the earth did he build 3 pyramids? Dlaczego on zbudował 3 piramidy? Even a god king can only be buried in one place at one time. Nawet król Bóg nie może być pochowany w 3 piramidach w tym samym czasie. The first pyramid was here at Meidum, 64 kilometers south of Cairo. Pierwsza piramida została zbudowana w Midium 64 km na południe od prawda, Kairu. The outside casing has collapsed, and perhaps this is the reason why he abandoned this. W pewnym czasie ta piramida załamała się, dlatego prawdopodobnie oni opuścili ją. So he had another go at building a pyramid. A więc on rozpoczął budować drugą. This time 45 kilometers north of Cairo. Ta była z kolei 45 km na północ od Kairu. And it's called the bent pyramid. I ona nazywała się wygiętą tę piramidę. Starts out at 54 degrees. On zaczął budować ją na 54 stopnie, And then it decreases to 43 degrees. a później zmniejszył ją na 43 stopnie. And there are some great big cracks inside this structure. I odkryto wielkie pęknięcia wewnątrz tej piramidy. Perhaps because of the enormous weight of stone. Prawdopodobnie ze względu na te potężne kamienie, ciężar tych kamieni. And so he said, no, I'm not going to be buried in a bent, cracked pyramid. I on powiedział, ja nie będę pochowany tutaj właśnie w tej pękniętej piramidzie. So he did another one. A więc budował kolejną. Third time lucky. 3. raz miał szczęście. It's called the red pyramid and it seemed to be a success. Ta piramida nazywała się czerwona i ona po prostu była sukcesem. So after 3 attempts, he finally got it right. I po 3 próbach w końcu on po prostu zrobił tą właściwą. But with Snefru's son Khufu came a quantum leap. Ale jego syn Khufu, on po prostu poszedł dalej. A dramatic increase in pyramid design. On po prostu rozwinął niesamowicie projekt piramid. Now what I find interesting To, co ja znajduję takiego bardzo interesującego, is a statement that was made by Josephus, a Jewish historian. to stwierdzenie historyka żydowskiego Józefusa. And he wrote in the 1st century after Christ. I on pisał, on żył w I wieku po Chrystusie. And he said that the biblical prophet Abraham, I on powiedział, że biblijny prorok Abraham, he came from Iraq into Egypt. że przybył z Iraku do Egiptu. And then he communicated to the Egyptians the science of mathematics and astronomy. I on przyszedł do Egiptu i on porozumiewał się z naukowcami, którzy byli matematykami i naukowcami. Yeah, because the geometry and mathematics and these sciences all came from Iraq. Dlatego, że geometria, matematyka, wszystko to pochodzi z Iraku. Here's a tablet. It's one of their mathematical tablets. Wiecie, my tu mamy tablice, które pokazują właśnie te matematyczne różnego rodzaju zadania. And on night 4,
That's Tuesday night. We're going to go to Iraq. I czwartego wykładu, w czwartek będziemy mieli właśnie wykład na temat Iraku. We'll look at the wonders of ancient Babylon then. Będziemy wtedy patrzeć i mówić na temat starożytnego Babilonu. But the most spectacular discovery as far as ancient Egypt was concerned Ale największe odkrycie, jakiekolwiek nastąpiło, dokonane zostało w starożytnym Egipcie. is the discovery of Tutankhamun's tomb. To jest odkrycie grobowca Tutenchamona. The wealth of this tomb literally staggered the world. Wiecie, odkrycie tego grobowca po prostu zaparło dech całego świata. I travelled across the Nile to the scorching valley of the kings. Ja podróżowałem poprzez na drugą stronę Nilu do tej, wiecie, strasznie gorącej Doliny Królów. It's a very hot place. To jest bardzo gorące miejsce. The sun reflects off the dry, dusty earth. Wiecie, ten słońce się odbija od tego piasku gorącego. Let's just stop a minute. We've Zaczynamy się chwilę. lost connection somehow. Coś się stało i nie ma połączenia. Straciliśmy kolor z projektora. I think we just need to turn it off. Chyba musimy wyłączyć na chwileczkę. Let's have a short intermission while we solve our problem. Musimy zrobić małą przerwę, żeby po prostu znaleźć ten problem, co się dzieje. Okay, that looks good. Okay. Może tylko łączenie. Yeah. Here we go. Look, we're looking good. Yeah, okay. All right. We're in business. Jesteśmy z powrotem. All right. So it was down here in the Valley of the Kings that they discovered Tutankhamun's tomb. A więc tutaj w tej Dolinie Królów odkryto właśnie ten grobowiec Tutanchamona. You remember that it was Howard Carter. Pamiętacie Państwo, to uczynił Howard Carter. He was financed by Lord Carnarvon in London. On był sponsorowany, finansowany przez Lorda Carnarvon. Who in 1922 they first discovered the tomb. I w 1922 oni odkryli pierwszy raz tą właśnie ten grobowiec. And as Howard Carter dug away the rubble, kiedy, prawda, on kopał właśnie i wyrzucał te wszystkie, prawda, zwały ziemi. they come across a doorway and then a long passageway. On odkrył, że jest tam taki długi korytarz. And then Howard Carter he came to the burial chamber door. I wtedy Carter doszedł do drzwi, takiego pomieszczenia. And he chipped a small hole through. I on tam wydłubał taki mały otworek. And through the light of the candle he was looking in. I przez, prawda, świeczkę patrzył się, co tam jest w środku. And Lord Carnarvon was standing there next to him. A ten Lord Carnarvon był obok niego. And he was excited. I on był podniecony. But Howard Carter was just looking in. A on tam patrzył do środka, ten Carter. And after what seemed like an eternity, I to trwało jakby wieczność. Lord Carnarvon said, Howard, what do you see? What do you see? To on mówi, Carter, co ty tam widzisz? Powiedz, co widzisz? And Howard said, many wonderful things. A Carter powiedział, wiele cudownych rzeczy. I tell you friends, that was about the understatement of the century. Wiecie, to było, wiecie, stwierdzenie stulecia. Because about everything they looked upon had the appearance of gold. To, na co patrzył, to wszystko było ze złota. And as their eyes became accustomed to the darkness, A kiedy się jego oczy przyzwyczaiły do ciemności, they saw gold-covered couches, on zobaczył pokryte złotem z łóżka. gold boxes, Różnego rodzaju takie, no, boksy, to są pudełka and gold chests. i różnego rodzaju skrzynie. It was the greatest find of buried treasure that man had ever found. To było największe znalezisko skarbów, jakiekolwiek człowiek kiedykolwiek znalazł. In the first room, it was filled with overflowing Wiecie, te pierwsze pomieszczenie było wypełnione furniture and objects of every description. meblami, różnego rodzaju rzeczami. And then, standing guard beside the burial chamber door, I później zauważył strażników, którzy stali przed tym właśnie grobowcem, drzwiami grobowca. there were these two black and gold life-size statues of the king. Były tam dwie takie postacie wysokości ludzkiej, które stały prawie dla króla. And beneath one of the couches, they found his throne chair. A blisko, prawda, tego łóżka był tron, Entirely overlaid with gold. kompletnie pokryty złotem. And look, on the back of the chair, you can see Mr. Tutankhamun. A widzicie obok
błogosławicie panią Tutankhamen. And there's Mrs. Tutankhamen giving her husband some good wifely attention. I ona, jako dobra żona, po prostu rozmawia, czy ma po prostu czas z swoim mężem. By the way, Tutankhamen, he was only a boy king. Tak naprawdę to Tutankhamen był tylko chłopcem. He wasn't very significant at all. On nie był szczególnym władcą Egiptu. Yet the wealth of his tomb staggered the world. A mimo wszystko bogactwo tego grobowca było po prostu zdumiało świat. And one can only imagine the magnificent wealth that might have been buried with Ramesses the Great. To wyobraźcie sobie, jakie bogactwo musiało zawierać grobowiec Ramzesa Wielkiego. Now, in 2005, scientists engaged with the National Geographic Association. W 2005 roku naukowcy razem z National Geographic Society They tried to find out what Tutankhamen might have looked like based on his skull. oni zastanawiali się i próbowali znaleźć, jak Tutankhamen wyglądał za życia. This is what they come up with. I to, co oni odkryli, to, co oni stwierdzili. Now, on February 18 in 1922, A 18 lutego w 1922 roku Howard Carter entered into the third chamber now. Howard Carter dostał się do trzeciego pomieszczenia. And he bored another hole through and he looked in. I on znowu tam wydłubał dziurkę i popatrzył się do środka. And he realized that what he was looking at now I zrozumiał, że to, co teraz ogląda, was far more incredible than what he'd already seen. jest o wiele większe niż to, co wcześniej widział. The whole chamber seemed to be filled with one huge golden shrine. Wiecie, to, co zobaczył przez tą dziurę, to było jedno wielkie sanktuarium zrobione z złota. And they found that it contained 4 shrines fitting perfectly inside each other. I on odkrył, że tam jest taki shrine, to jest które jest jedno w drugim, jakby taki satrofag. And every one of them was overlaid with gold. I każdy z nich był pokryty złotem. And then within the 4th was this beautiful stone sarcophagus. A w tym czwartym był taki kamienny satrofag. And within this there were 3 coffins. A w nim były 3 trumny, Each fitting perfectly inside the other. które były doskonale dopasowane jedno do drugiej. You know, I hear a lot of talk about the cost of living. Wiecie, my mówimy bardzo dużo na temat kosztów życia, Prices going up all the time. że ceny rosną ciągle wzwyż. Almost every day something's gone up in price. Wiecie, każdego dnia praktycznie wszystko drożeje. Let me tell you something else that's going up in price. Wiecie, ja powiem wam, że coś jeszcze innego drożeje. That's the cost of dying. To jest koszt umierania. If you get buried in a wooden coffin, it's going to cost you a lot of money. Kiedy umieracie i macie trumnę z drewna, to kosztuje trochę pieniędzy, prawda? If you get buried in a steel coffin, it's going to cost you a whole lot more. Gdybyście chcieli być pogrzebani w metalowej trumnie, będzie kosztować was to o wiele więcej. But you imagine being buried in a bronze coffin. Ale wyobraźcie sobie, że będziecie pochowani w miedzianej, prawda, trumnie. Bless your heart, I think you'd get such a fright you'd sit up. Wiecie, ja wam gwarantuję, że usiądziecie, bo to jest za drogie. You imagine being buried in a gold coffin, A wyobraźcie sobie być pochwanym w złotej trumnie, shaped in the very image of the king. która jest ukształtowana dopasowana do kształtów ciała. Beautifully carved on top, inlaid with colored glass and stone. Przepięknie, prawda, wykończona, prawda, szkłem i drogimi kamieniami. Now, while each coffin was overlaid with gold, I każda trumna była pokryta złotem, the third, in which was the mummy, was made of solid gold, a ta trzecia była z czystego złota cała weighing 110 kilos. i ważyła 110 kg. A magnificent treasure. Niesamowite bogactwo. Now here's Howard Carter. He's looking into the 2 inner coffins. I tutaj właśnie Howard Carter właśnie patrzy się, egzaminuje tą trzecią trumnę. And just removing the lid was a big job. Wiecie, żeby zdjąć te wieko, to była duża praca do wykonania. But when they removed it, Ale kiedy oni to zrobili, they were looking at a man that hadn't been looked upon for 3,000 years. oni patrzyli na człowieka, na którego nikt nie patrzył przez ostatnie 3000 lat. And over his head was this beautiful death mask made of solid beaten gold. A na jego twarzy była maska, która zrobiona była ze szczerego złota. A priceless treasure of magnificent beauty. Znaczy bogactwo, które my nie możemy określić w po prostu wartości. And in the Cairo Museum today there are 1,007 objects out of Tutankhamun's tomb. W Kairze, w muzeum, mamy 1700 takich obiektów, takich rzeczy z tego właśnie grobu Tutankhamena. Out of a total of 5,000 objects that Howard Carter brought out of his tomb. A w sumie po prostu wzięto z tego grobowca ponad 5000 różnych rzeczy z tego grobowca.
Now every provision had been made for the afterlife of the king. Wiecie, o wszystkim pomyślano i było w tym grobowcu, co miało służyć po śmierci. They had feathered fans to cool him. Mieli, wiecie, ten taki do robienia, jak to się nazywa? Wachlarz, tak, dziękuję. And models of servants to serve him. I sług, którzy mieli mu służyć. There was the jackal god of burial. Tam mieli, prawda, jeszcze inne sprzęty. The cow god Hathor. The cow god. To są bogowie. And then there was this golden coloured canopic shrine. I tam był złoty takie pomieszczenie, takie sanktuarium. This held the king's bodily organs. I tam w tym sanktuarium zawierały się narządy króla. Inside it was this alabaster shrine. Tam był alabastrowy z kolei shrine. And these four beautiful golden canopic sarcophagi. I tam były z kolei złote takie pojemniki. They take out his internal organs and they mummify them and put them in these little golden coffins. I brano wtedy organy ciała i tam, prawda, mumifikowano i wkładano do tego pojemnika. This was the greatest discovery of buried treasure ever found. To było największe znalezisko skarbów, kiedykolwiek zostało znalezione. He even had golden slippers. Nawet miał złote chlaczki. His fingers and toes were covered with golden caps. Jego palce, u nóg i rąk były, prawda, pokryte złotymi takimi, prawda, no, jakby rękawiczki. Now, after seeing with my own eyes something of the marvelous wealth of ancient Egypt, Kiedy oglądałem te piękne, cudowne rzeczy egipskie, I can appreciate the tremendous conviction ja podziwiałem to niesamowite przekonanie, that Moses must have had to turn his back on all that wealth of that mighty empire. kiedy Mojżesz odwrócił się i nie chciał mieć udziału w tym. It says here in the biblical record, I to jest napisane w Biblii, gdzie jest powiedziane: przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by zwano synem go córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. now let me show you something else about ancient Egypt that's so amazing. Pozwólcie, że pokażę wam jeszcze coś szczególnego, które zadziwia, prawda, starego Egiptu. I mean, it's so incredible that if I hadn't seen it for myself, Wiecie, jest to tak niesamowite, jak gdybym nie widział to na własne oczy, I'd hardly have believed it to be true. bym naprawdę miał trudność w to uwierzyć. Now, when you go to visit the Cairo Museum, I kiedy odwiedzicie muzeum w Kairze, you see right out the front door a pond. widzicie przed właśnie muzeum takie jakby, no, takie z wodą, prawda, no, fontannę taką, prawda? Yeah, and it's got these papyrus reeds growing in. I tam właśnie rośnie papirus. Well, I asked my guide, I said, why have they got these papyrus reeds growing here? Zapytałem się, dlaczego tutaj rośnie papirus? And he explained, I on odpowiedział: this is how ancient Egypt got its great wealth. w ten sposób, dzięki tej roślinie, Egipt doszedł do takiej wielkości. Because when you go into the museums, you're just amazed at the wealth of Egypt. Kiedy idziecie do muzeum, to oglądacie tą niesamowitą wielkość Egiptu. Now, he explained to me that it was the ancient Egyptians who were the first people to make paper. I on mi wytłumaczył, że Egipcjanie byli pierwszymi ludźmi, którzy po prostu wyprodukowali papier. And they traded this paper all over the ancient world. I oni sprzedawali ten papier wszędzie, cały świat. It was made from the papyrus reed. I to było uczynione właśnie z papirusu. You see, commerce, before they made paper, commerce, they used clay tablets. Zanim po prostu wynaleziono papirus, pisano na tablicach glinianych. So papyrus was as incredible as the invention of the computer is to us. Wiecie, papirus był takim wynalazkiem, jak dla nas dzisiaj komputer. Well, the museum, they placed it right out in front. A więc w muzeum umieściło właśnie ten papirus właśnie przed samym muzeum. So that all the tourists and visitors to Egypt could see where the ancient wealth came from. A żeby wszyscy turyści, którzy odwiedzają, prawda, muzeum, wiedzieli, skąd pochodzi bogactwo, prawda, Egiptu. You see, they skinned the reeds and they soaked them. I oni pokazują technologię, jak to robili. Po prostu odbierali ten papirus ze skóry. They laid them out flat and they crisscrossed them. Oni po prostu kładli go na jakiejś płaszczyźnie, później go krzyżowali. And then they dried it. I służyli później. And it has become the best paper the world has ever known. I znany był jako najlepszy papier na świecie. Because it's still there after 3,000 years. Dalej używamy go 3000 lat później. Now the interesting thing is there were millions of these papyrus reeds growing all around the Nile.
Wiecie, interesującą jest rzeczą, że miliony tych roślin rosło wzdłuż Nilu. All around the Nile Delta, all the waterways filled with papyrus. Wszędzie, w każdym zakątku, gdzie była woda, rósł papirus. But guess what? A zgadnijcie co? You can go from one end of the Nile to the other end of the Nile in Egypt today, Możecie się udać od początku do końca Nilu dzisiaj and you won't find papyrus growing naturally anywhere in Egypt i nie today. znajdziecie papirusu dzisiaj, który rośnie w naturalny sposób. It's Nigdzie, gone. nigdzie widzicie, po prostu zniknął. Now, this is Dr. Rajak's Thronic Village in Cairo. To jest doktor rolnik, to właśnie z tej wioski, prawda, która w Kairo. Yeah, it's showing tourists what life was like in the ancient Nile. On tam pokazuje, prawda, jak wyglądało życie, prawda, po prostu w przeszłości. They made boats out of papyrus because there was no wood in Egypt. Oni po prostu budowali łodzie z papirusu, dlatego że nie mieli tam drewna. And outside the Thronic Village is a model of Thor Heyerdahl's papyrus boat Ra-1. I na obrzeżach tej wioski właśnie jest łódź, która, prawda, jest takim modelem tej, prawda, łodzi Ra-1. Has anyone here ever heard of the Ra expedition? Słyszeliście o tej ekspedycji Ra? Yeah, by Thor Heyerdahl. Tak, oni przepłynęli przez Atlantyk. He wanted to show that the ancient Americas got their culture from ancient Egypt. Oni pokazują, że Amerykanie pewne rzeczy wzięli z Egiptu. And to prove his theory, he made a papyrus boat and sailed it across to South America. I oni udowodnili teorię, że oni mogli płynąć właśnie w tych łodziach z papirusu na drugą stronę oceanu. In order to prove the ancient Egyptians could have done the same. I oni udowodnili, że właśnie Egipcjanie mogli to uczynić również. Now, while he built this boat in Egypt, Kiedy oni zbudowali tą łódź w Egipcie, he had to get 500 bales of papyrus shipped in from Ethiopia. żeby ją zbudować, oni zdobyli 500 takich bali papirusu z Etiopii. Because there's no papyrus growing in Egypt anymore. Dlatego, że nie rośnie papirus w Egipcie więcej. Now this reminded me of a startling statement that Isaiah the prophet Wiecie, to mi przypomina o niesamowitym stwierdzeniu, którego prorok Izajasz powiedział w przeszłości. He was speaking about God's judgment upon Egyptian power back in the 8th century before Christ. On mówił o sądzie nad Egiptem The 8th century before Christ. 8 wieków przed Chrystusem. Listen to what he says. Zobaczcie, co on mówi. Zniknie wszystko, to znaczy papirus sitowie na brzegach Nilu i wszystkie zasiewy nad Nilem uschną, zostaną rozwiane, nie będzie ich. And look, that is literally true today. I słuchajcie, to jest literalnie po prostu prawdą. There's no papyrus grass growing in Egypt anymore. Nie ma nigdzie papirusu, żeby rósł w naturalny sposób. Now, to give you an idea of how incredible that statement is, Żeby dać wam tą, prawda, porównanie, jak to jest wielka przepowiednia, it would be as stupid and ridiculous if I was to say all the rice in Asia will die out. wiecie, byłoby to głupie i nienormalnie, niemądre, gdybym powiedział, że przystek ryż w Azji zniknie. And you know yourself, every field, every patch of ground is covered in rice in Asia. A wy wiecie, że każde poletko, każde miejsce jest zasiane ryżem w Azji. Now the papyrus reeds, they were the greatest natural resource of ancient Egypt. A papirus był największym bogactwem Egiptu. They traded their paper for gold and other things all around the ancient world. Oni zamieniali ten papier z papirusu, prawda, za złoto i wiele innych towarów. Now listen to what Thor Heyerdahl said in his book, The Ra Expeditions, about the papyrus reeds. Zobaczcie, co mówi autor tej ekspedycji Ra na temat, prawda, na temat papirusu. Okay, go. Faraon leży w grobie w łodzi z trzciny papirusa, namalowanym na kamiennych ścianach. Kamień i trzciny, kamień na pustyni i trzcina na brzegiem Nilu. Kamień i papirusowe stroiki były darem natury dla narodu z nad Nilu. Kamień został przetransportowany na papirusie i łódź i papirus zostały uwiecznione w kamieniu. Kwiat papirusa pojawia się ciągle w sztuce starożytnego Egiptu. Był on symbolem narodowego Górnego Egiptu, ale to było dawno temu. Papirus nie rośnie dzisiaj w Egipcie. Jest mnóstwo kamieni. Jeśli chcesz zbudować piramidę, ale nie ma na tyle papirusu, aby zbudować pływającą zabawkę. Papirus zniknął z Egiptu i nikt nie wiedział dlaczego. Bogowie zabrali z powrotem jeden ze swoich najstarszych darów,
tak jakby był on po prostu wyciągnięty z korzeniami. What an incredible statement. Co za niesamowite stwierdzenie. You can travel from one end of the Nile to the other in Egypt today. Możecie podróżować z jednego początku do końca Nilu. And the papyrus reed that grew so abundantly as their greatest resource I papirus tam rósł tam, prawda, jako wielkie bogactwo tego narodu. is virtually extinct in Egypt Po today. prostu znikł dzisiaj z Egiptu. Yet further up the Nile in Uganda, Tam daleko gdzieś w Ugandzie, papyrus grows in great abundance. tam rośnie on w wielkiej ilości. Now in the small waterways of the Pharaonic village, you see a lot of papyrus growing. W takim terenie właśnie, w tej wiosce, prawda, Faraonik, wiecie, tam jest papirus. Showing tourists what it was like all over the Nile. I pokazują moim właśnie turystom, jak wyglądał kiedyś Nil w dawnych czasach. Now I was quite intrigued. I said, look, does this papyrus grow naturally here? Byłem bardzo zainteresowany, zapytałem, czy ten papirus tu rośnie w naturalny sposób. My guy said, no, it's not growing naturally here at all. A ten przewodnik powiedział, nie, on tu nie rośnie w naturalny sposób. They import this papyrus from further up the Nile, On jest transportowany tam z górnych gdzieś części Nilu and they plant it here in the Pharaonic village, i on tu jest po prostu sadzony w tym miejscu, but after a year or two, it dies. ale po roku albo dwóch on umiera. And then they have to import some more and replant it. I musimy znowu przywozić nowe i znowu sadzić. So that tourists can see what it was like all over the Nile in Egypt. Żeby turyści widzieli, jak wyglądał Nil kiedyś. Isaiah predicted that God would bring the great power and wealth of Egypt down. Prorok Izajasz przepowiedział, że Bóg sprowadzi, zniszczy wielką siłę i moc Egiptu, nie będzie jej. I pisze, zniknie wszystko, papirus, sitowie na brzegach Nilu i wszystkie zasiewy nad Nilem uschną. Zostaną rozwiane, nie będzie ich. Now you don't have to believe the Bible, Wiecie, nie musicie wierzyć Biblii, because a fact is a fact. dlatego że fakt jest faktem. The papyrus is extinct in Egypt, Papirus znikł z Egiptu. exactly as the prophet said it would be. Dokładnie tak jak prorok przepowiedział. Now, as researcher Victor Hen wrote in his book on plants in the ancient world, Kiedy Victor Hen napisał książkę na temat różnych roślin, napisał tak, to bardzo niezwykłe, że papirus całkiem wyginął w Egipcie. it's remarkable, he said. Jest to niesamowite. And what's even more remarkable Ale więcej niesamowite jest, is that a Hebrew prophet called Isaiah, że prorok żydowski, który nazywa się Izajasz, living 700 years before Christ, który żył 7 wieków przed Chrystusem, could predict that would happen. przepowiedział, że to się stanie. Now let me just show you a couple of one or two more amazing prophecies concerning Egypt. Pozwólcie, że pokażę wam jeszcze dwa kolejne proroctwa, które dotyczą Egiptu. Now when Isaiah and Ezekiel lived, Kiedy Izajasz i Ezekiel żył, Egypt was so ancient she boasted a longer line of kings than any other nation. Egipt prosperował i wydawało się, że przetrwa wszystkie narody. To Ezekiel, the settling of Egypt was as ancient as the Christian religion is to us. Dla Ezekiela, prawda, mówić o Egipcie, to tak jak prawda, w starożytnym Egipcie, to tak jak dla nas o chrześcijaństwie, początkach chrześcijaństwa. The prophets of his day, back in the 600 years before Christ, Prorok, który żył 600 lat przed Chrystusem, knew Egypt as a great place in the world. on znał Egipt jako wspaniałe, potężne miejsce. Knowledgeable in science, Tam byli naukowcy, tam była nauka, the arts, luxury. tam była prawda, sztuka i tam dużo było luksusu. It was a leader of civilization and of knowledge. Egipt był liderem, takim przywódcą nauki, wiedzy. But she had the unity and the pride, On był takim zorganizowanym, miał dumę. the calm majesty of conscious power, On zdawał sobie z tego sprawę i uważany był za potężną moc. and the grandeur of great age. I on był takim spichlerzem tego wieku. And her future looked bright and prosperous. Jego przyszłość wyglądała wspaniale i obiecująco. Nevertheless, at a time when all other men Pomimo tego, że inni ludzie would have predicted unending prosperity, przewidywali niekończącą się, prawda, przyszłość dla Egiptu, Ezekiel wrote down the words of his God. Izajasz napisał palcem swoim słowa Boże i pisze ręką cudzoziemców spustoszę kraj i wszystko, co go wypełnia. Ja, Pan, to powiedziałem i książąt z ziemi egipskiej już nie będzie i ześlę lęk na ziemię egipską.
Listen, friends, do you understand what he's just said here? Przyjaciele, czy rozumiecie, co on powiedział? Ezekiel, living 600 years before Christ, Ezekiel, który żyje 600 lat przed Chrystusem, had the boldness to predict on miał odwagę przewidzieć, czy przepowiedzieć, that there would be no longer a prince of the land of Egypt. że nie będzie więcej książąt w Egipcie. Now, if you've got no princes, Wiecie, kiedy nie macie księżniczki, you've got no what? czego nie macie? No kings. Nie macie króla. No pharaohs anymore. Nie macie faraona więcej. And although Egypt has boasted the longest line of kings of any other nation on earth, I mimo wszystko Egipcjanie mieli najdłuższą linię królewską na świecie. for the last 2,350 years, Przez kolejne 2350 lat every last king that has sat on the throne of Egypt każdy król, który zasiadał na tronie Egiptu, has been a foreigner. był obcokrajowcem. The Babylonians came, Przyszli Babilończycy, and the Persians, a później Persłowie, and the Romans, a później Rzymianie, the Muslims, muzułmanie, the British, a Anglicy, the Arabs. Araby. As the British Museum says, I tak jak brytyjskie muzeum mówi, the last native king of Egypt was in the 4th century before Christ. ostatnim królem, prawda, który rządził z lokalnego narodu, był to czwarta dynastia. The prophet said there'd be no more a native prince of Egypt. Biblia powiedziała, że nie będzie więcej króla z narodu egipskiego. Now listen as Ezekiel continues his prediction about Egypt. Posłuchajcie, co Ezekiel mówi na temat i co przewiduje, co prorokuje dla Egiptu. Będzie ono najmniejsze z królestw i nie będzie się wynosiło nad narody, pomniejsze ich, aby nie rządzili narodami. All these foreigners had invaded Egypt. Wszyscy ci obcokrajowcy najechali na Egipt. And invasion after invasion, Egypt lost power. I inwazja po inwazji Egipt stracił na sile. It was reduced to a lowly kingdom. On został po prostu pomniejszony do takiego nieważnego królestwa. I took a walk through the streets of Cairo. Ja spacerowałem po ulicach Kairu. Look at these ladies using their heads. Zobaczcie te kobiety, które używają dzisiaj głowę. Turn the corner and here's a baker got his bread out on the street. Zobaczcie na te chleby, które piekarz wystawił na chodniku. I tell you what, I'm not going to buy this piece of bread off him. Powiem wam, że ja bym nie kupił tego chleba, On that tych one. bułek. No. O nie. Here's the butcher delivering meat. Zobaczcie, tu rzeźnik dowozi mięso. I'm glad it wasn't being delivered to my hotel. Ja cieszę się, że on nie dostarcza tego do mojego hotelu. Now the Egyptian people, they're beautiful people, Wiecie, Egipcjanie są wspaniałymi ludźmi. but they live almost like back in thousands of years ago. Wiecie, ale oni żyją w takich tradycji jakby 1000 lat wcześniej. And look at these donkeys, thousands